Weź. Zapłacić więcej tylko dlatego, że się jest obcokrajowcem. Właśnie pokazać, co mój chłopaczek sprezentował, jak szliśmy. No chodź, chodź. I did the dishes, cleaned my room and played with toy soldiers and Hot Wheels cars. Ale mama tego nie potrzebuje, to. And not a worry in the world at times. I close my eyes and Missouri appears. Yeah, fish pot creek, pretend to be pioneers. Step by step, left and right. Play all day and play all night. We didn't know it yet, but we were in the best time of our lives. No weź. Step by step, left and right. Play all day and play all night. We didn't know it yet, but we were in the best time of our lives. No, wiesz. Hej, miło was widzieć. Dawno się do was nie odzywałam, raczej dla was wcale tak dawno nie minęło, ale dla mnie już całkiem sporo. Miałam się w ogóle odezwać wcześniej. Miał być dzisiaj vlog taki typowy, całodniowy z odpowiedziami na niektóre pytania, które były mi zadane, ale oprócz tego, że tak wstałam, taka strasznie markotna, nie chciało mi się wstawać, źle spałam, to do tego jeszcze przez cały czas Eliasz jest ze mną w mieszkaniu, w domu, a to dlatego, że niestety nam się troszkę rozchorował, dostał wysokiej gorączki, znaczy 38 w porywach do 39, ale zbijaliśmy tą gorączkę, więc na spokojnie raczej nie miał przez długi czas tej gorączki, dlatego już po 2 dniach, po 1-2 dniach tak naprawdę już jest zdrowy, więc jutro jest święto, jutro nic nie, ani mój mąż, ani Eliasz nie idą do przedszkola, mój mąż do pracy, więc będziemy tak nagrywać z iluś tam dni. Zobaczymy, jak mi wyjdzie, pewnie taki weekly vlog, więc nie ma co przedłużać. Zapraszam do mojego tygodnia z życia. Dobra, myśmy byli w Daiso. Tak ostatnio nie miałam nic do kupowania w Daiso, aż się zszokowałam, ponieważ nic nowego tak naprawdę nie wychodzi. Teraz jakaś sekcja z rzeczami na wycieczki, a tak to nic interesującego, co bym mogła zakupić, ale za to kupiłam trochę środków czystości, ponieważ że mi się pokończyły, więc może zrobimy mały unboxing na początku środków czystości, a za chwilę z Imartu, ponieważ także byliśmy w Imarcie, musiałam coś zakupić, jutro jest święto, więc sklepy pozamykane. Dobra, nie będę gadać, już pokażę wam. Kupiłam sobie maszynki do golenia za 2000, są bardzo tanie w Daiso i są bardzo fajne, więc te różowe jak najbardziej polecam. Są chyba w tej wersji niebieskiej, więc to zależy, jakie traficie, to polecam. Kupiłam środek do czyszczenia gazówki, ale nie tylko, i okapu, i takich dodatkowych rzeczy, chusteczki, ale to będą w mojej torbie. Do tego kupiłam w końcu do przeczyszczenia mojej pralki, bo musiałam mieć ją w końcu. Tu jest dla Czoroni, o, możesz dać Czoroni taką zabawkę, kupiliśmy, Eliasz teraz po prostu kotkowi da. Kupiłam coś nowego, właśnie to jedyne co wyszło i słuchajcie, to jest w ogóle szklane i to jest coś, co wkłada się do środka tej, nie muszli klozetowej, a w środku tak jak są te kostki, tylko prawdopodobnie przez to, że to jest tak fajnie zabudowane, to powinno starczyć na dłużej. Fajne jest to też, że samo opakowanie jest szklane i tylko ta górna część jest z plastiku, więc liczę na to, że będzie bardziej ekologiczne, a dłużej nie zostanie po prostu ten środek, bo te kosteczki niestety bardzo szybko się kończą, więc wrzucimy do środka.
Dobrze. Kupiłam też zbieracze takich brudków i niebrudków z ubrań, ponieważ czasami kolory mi się zmieniają, białych rzeczy, albo takich pół na pół, jak mamy w paski coś. Czasami te białe niestety tracą kolor, więc chcę przetestować. Zakupiłam, to już oglądaliście, jeżeli oglądaliście jak przetrwać lato w Korei, to właśnie wspominałam o tych odwilżaczach, bo moja już jest prawie pełna, więc musiałam w końcu dokupić. Mam też gąbki, takie ekologiczne z tego co widzę, są z kokosowego włókna no, a tutaj są, jak to się nazywają, te o Jezu, no. A tutaj mamy, jak one się nazywają, do zbierania brudu z wody, czyli filtry. Jezus Maria, no nie mogę. Trochę w Polsce się nie było i już od razu się wszystko zapomina. Dobra, będziemy się widzieć, bo muszę to powrzucać. I coś chciałam od razu też właśnie z Daiso, żeby wykorzystać. No. A, chciałam zrobić pranie. Out in the open, holding on to this moment, and I told you no fear, you gotta let go my dear, cause you no longer fit on the silver screens, and now your little younger sister's the wstawione i teraz wiecie co, zajmuję się obiadem i dzisiaj chciałabym zrobić chicken mayo. Troszkę z przepisu pierogi z kimchi, zobaczymy jak mi to wyjdzie, czy całość zrobię tak jak ona tam w tym przepisie zrobiła, albo i nie. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy razem sobie pogotowali właśnie jakieś przepisy, wypróbowali na moim kanale z różnych książek kucharskich, to dajcie po prostu znać, może coś takiego od czasu do czasu w jakimś weekly vlogu albo daily vlogu przetestujemy. Na pewno dzisiaj chicken mayo, ponieważ mam już kurczaka rozmrożonego, mam takie właśnie cienkie paseczki i zobaczymy czy mi wyjdzie tak jak w restauracji, czy raczej nie. No nie wiem, bo ja bardzo lubię chicken mayo w restauracjach. Często właśnie z mężem jak idziemy, to właśnie zamawiamy sobie dopap w różnych wersjach, bo też mamy dopap na przykład z mięsem z samgyeopsal albo z wołowiną. To naprawdę zależy, jest bardzo dużo opcji i wersji, a przy okazji wtedy pokażę Wam co zakupiłam, bo całkiem sporo. Jutro są święta, więc kupiłam takie bułeczki. Nie wiem czy mi wyjdą bułki do hamburgerów, a nie chciałabym zostać z niczym, więc kupiłam takie maślane bułeczki małe i zrobimy takie po prostu małe hamburgery. Do tego dlatego też mam mięso wieprzowe. Wiecie co, mięso wieprzowe jest za 7,5 tysiąca. Kupiłam brukselkę, która była przeceniona, 3,5 tysiąca. Kalafior był przeceniony, 3,5 tysiąca, tak około mniej więcej mówię ceny. Mam też właśnie wołowinę, kupiłam taką, żeby samemu zmielić, ponieważ normalnie była bardzo droga, a tak za 10 tysięcy mam kawałek wołowiny. Mam sałatę, będziemy robić właśnie hamburgery, no to ona była całkiem droga, bo za taką małą główkę zapłaciliśmy około 2,5 tysiąca, 3 tysięcy, coś około tego i naprawdę myślę, że drogo, bo czasami za 3 tysiące można dwie główki zdobyć. Mam kurczaka też, właśnie będę chicken tak kalbi z mojego przepisu na kanale, więc jeżeli będziecie chcieli, to zapraszam. I on kosztował 10 tysięcy, więc też podrożało wszystko. Niestety zaczyna się Chuseok, czyli przygotowania do Chuseok, jednego z najważniejszych świąt w Korei. To jest takie święto zmarłych i dziękczynienia, gdzie właśnie się odwiedza groby i dziękuję się za plony. To tak jak u nas jest to święto. Mam jogurty, były przecenione około 3 tysięcy za jeden. Było trzeba kupić 2.
Była zupa, która także będzie dzisiaj do dopap, dal kontang. Jest to zupa z kurczaka, jest naprawdę dobra i będziemy mieli przy okazji właśnie kurczaka też to. Mam ser, to będzie do dak galbi, ale też pomyślmy może nad jakąś pizzą. Zobaczymy i mam ten mój ulubiony, bo to jest miks Emmentaler z mozzarellą i naprawdę dużo lepiej mi smakuje niż na przykład taka zwykła mozzarella, która ma słaby posmak. Mam też ketchup i majonez i słuchajcie, w końcu znalazłam low sugar ketchup, więc zaczyna się coś tutaj zmieniać. Wcześniej tego nie było. Mam też majonez i to jest około 2000 plus minus. Zdobyłam przecenione pomidory za 4500, super. Będą to pomidorki do hamburgerów i czosnek około 2500 do 3000. Mam też marchewkę o 4000. Do hamburgerów, ale nie tylko, zakupiłam właśnie takie a la cornichone, no to nie są te polskie małosolne, albo te takie w słoikach właśnie octowe, no niestety, ale najbardziej mi smakują i są najbardziej zbliżone, a do kiszoniaczków zakupiłam kuperek, jako że mam korzeń, to będą kiszone. Mam nadzieję, że dorwę jakieś dobre kiszone. Zobaczymy. Rok temu nie za bardzo mi smakowały. Ogólnie ta przyprawa w takich woreczkach jest tak zmielona, że po prostu tylko pył jest. I nie są za smaczne niestety te ogórki później. No zobaczymy. No w tym roku będę się starała zrobić kiszone, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No niestety trzeba działać z tym co mamy. Dobra. Cause you no longer fit on the silver screens. And now your little younger sister's the beauty queen. And all the brand endorsements we cheersed about. And it up in the inbox, you wondering how. Before you know it, baby, the years go by. The glitz, the glamour, where dreams could die. Adios, and a minute, we'll say goodbye. We're getting old, innocent, everything goes sideways. Oh, if we would've known what we were wishing for when we wanted to grow it so badly. Wiecie co, naprawdę nie mam siły ani na mojego męża, ani na moje dziecko. Mieliśmy już wyjść pół godziny temu, powiedzieli, że są gotowi, ale oczywiście nie byli gotowi. Nie wiem, czy wy też tak w rodzinach macie, że po prostu próbujemy wyjść, a oni godzinami by mogli się szykować. O! Dzisiaj jest Dzień Niepodległości. Słuchajcie, jest tylko jedna flaga wywieszona w domu, w mieszkaniach i jest to nasza flaga. Tak dziwnie trochę, nie? Pokażę wam może. O! Tutaj nasza flaga jest wywieszona. A niestety inni nie mają wywieszonych flag na swoich budynkach. Dziwne troszkę. I'm not the most patient with you. I can do that for you. I can do that for you. Po koreańsku Dzień Niepodległości to Hwangok Chol i jest to Dzień Niepodległości od rządów okupacji japońskiej, więc jest to, myślę, że ważne święto, to taki Dzień Niepodległości, jak my mamy 11 listopada, chociaż troszkę mnie zdziwiło, że na naszym budynku tylko nasza flaga wisi, tak dziwnie. Myślałam, że bardziej tak pokażą to, że dzisiaj jest Dzień Niepodległości. Może po prostu większość wyjechała, bo jednak to jest długi weekend i nie założyli flagi. No raczej to nie jest długi weekend, ale można sobie zrobić długi weekend, jak w piątek sobie ludzie wezmą wolne. Więc widzicie, myślałam, że będzie więcej flag.
No, ale mój mąż kazał mi zakupić i w końcu mamy pierwszą naszą flagę. Jeszcze na 11 listopada mam zamiar kupić naszą polską. Na szczęście na kupon można dostać, więc super. Nie, tutaj idziemy, Miśka. Dziwne koreańskie te pomniki. Widzicie, są nawet mandu wegetariańskie, są hamburg steaky, można kupić, są takie trójkąciki ryżowe i jakieś inne nuggetsy wegetariańskie. Oh, it's vegetarian, yes? Plant table. Całkiem sporo się tego zrobiło. Frozen vegetarian food. O, widzicie? Mamy taki zestaw na kimbap, czyli taki malutki kimbap, ale słuchajcie, chyba tutaj nie ma po prostu ryżu. Jest jest taki zestaw, właśnie chyba to są, jak to się nazywa, fish cake'i marynowane. Jest marchewka, no i nie ma ryżu, więc trzeba ugotować ryż. Niestety myślałam po prostu, że będzie razem z ryżem. Nie wiem, co myślałam tak naprawdę, bo oczywiście to nie może być ryż. No nic, zrobimy świeży ryż. W międzyczasie, jak ryż będzie się robił, to chciałabym zrobić sos do nachosów, bo mamy dzisiaj seans filmowy. Jako że dzisiaj mąż ma wolne, Eliasz ma wolne, to zostajemy jednak w domu, żeby Eliasz jeszcze trochę wyzdrowiał. Jeszcze chcesz soku pomarańczowego? Dam mu soku pomarańczowego. Eliasz ostatnio bardzo zasmakował w takim soku pomarańczowym. Mamy chyba 1,5 litra za 6000, więc wychodzi 18 zł. Myślę, że to wcale nie jest drogo, bo ostatnio jak byliśmy, no to w Biedronce taki sok pomarańczowy chyba około litra niecałego, no to kosztował 10 zł, więc myślę, że nawet nie wychodzi tutaj tak drogo ten sok pomarańczowy, jak wcześniej myślałam. Można czasami zaoszczędzić, bo czasami jest przeceniony, co prawda blisko daty ważności, ale nie aż tak źle. Dobra, to ja się zajmuję po prostu gotowaniem tego ryżu i zrobieniem sosu do nachosów, czyli guacamole. Ale im wrażliwe i skłonne do przesłuszeń cerze nie miały sobie równych. Pozwólcie, że mojego codziennego makijażu chłyda. Taka duża, bordowa torba. Taka szoperka, tutaj zmierzała w tym kierunku, no odcień na pewno jest bardzo mój. I spojrzałam na rękę, czy też słuchaczom nie było już Audiobook sięgnęła totalnie z ciekawości. Ja twierdzam, to jest torebka w moim stylu i totalnie widzę ją zarówno oczywiście teraz przy outfitach jak i przy outfitach jesiennych. Chyba słyszycie tutaj też tle. Widziałam ostatnio kilka spadających liści i muszę chyba... To jest lewo. Mamy teraz sobotę, więc zaczynamy nowy dzień, idziemy do restauracji i później na market, żeby kupić jabłuszka dla Eliasza, bo od 2 dni prawie przez cały czas prosi o jabłuszka, a dzisiaj w ogóle mamy dzień filmowy, więc idziemy także na film obejrzeć Tiny Pink, czyli coś dla Eliasza o różowych konikach. Lubi, więc nie ma co mówić na ten temat. Co prawda ja chyba tam przesłodzę się, chociaż mój mąż wspomina, że jest trochę taki smutny ten film, więc zobaczymy jak wrażenia po filmie. It's closed, Chris. And what it mean? Hi.
Idziemy teraz na kawę, kupiliśmy jabłuszka, tutaj jest dużo taniej, bo zapłaciliśmy 5000 za boksuna, czyli tą brzoskwinię także tanio wychodzi, bo 5000 około, to w zależności oczywiście od jakości i od wielkości, ale ogólnie bardzo tanio na takich targach jest, tylko trzeba uważać, bo na niektórych lubią tak, jak się nie mówi po koreańsku, to można się nieźle złapać i zapłacić więcej, tylko dlatego, że się jest obcokrajowcem, więc na to trzeba uważać. A teraz idziemy gdzieś na kawę, bo jest strasznie gorąco. Wypijemy kawę, będziemy uciekać do domu i potem wybierzemy się do kina. Tu jest uliczka ze złotem. Możecie kupić tutaj bardzo dużo złota. Jest to jedna z największych uliczek w Busan. Jak widzicie, o, ciągnie się aż tam do końca i większość to są sklepy właśnie ze złotem. O. No srebrnym też, ale nie jest aż tak bardzo popularny jak złoto oczywiście. I Golden Street. Department store? They closed this department store? Okej. A tutaj jest ta mała kawiarnia. Chodź, Elia! I też jest street food tutaj dookoła. Można coś zjeść ze street foodu, kupić złoto, jakieś ubrania. Tutaj jeszcze duży sklep ze złotem. No taka dzielnica właśnie. Tu możesz zrobić zdjęcie. 제 시간에 보고 싶지? Jedziesz na Tiniping? Tak. Jeżeli kiedykolwiek zdecydujecie się jeździć w Busan samochodem, jak planujecie wycieczkę do Korei, to warto uważać, bo tutaj naprawdę kierowcy jeżdżą jak chcą, trąbią, ile wlezie, a do tego jeszcze same te skrzyżowania są na tyle skomplikowane, że mój mąż, jak był razem z jego znajomymi samochodem, to nie mogli sobie dać radę. Nawet przyjechali do niego jakąś godzinę później, mieli spóźnienia właśnie dlatego, że nie mogli się wydostać z niektórych skrzyżowań. No są bardzo takie triki, czasami te drogi nie są zbytnio opisane, jest milion pasów przejeżdżających w różne miejsca, dlatego można się albo zgubić, albo pojechać w złą stronę. No niestety, trzeba tu bardzo uważać, ja się zastanawiam nad robieniem prawo jazdy tutaj, ale jest to pod wielkim znakiem zapytania czasami, tak myślę. Patrzcie, Let's Kimchi. Burger w... Nie tak popularny burger w Korei. Zdziwilibyście się. Myślę, że najpierw wszedł w Polsce, niż był dostępny w Korei. Raczej mało kto myślał, żeby dodać kimchi do burgera. To jest troszkę śmieszne, nie? Bo to kraj kimchi. Właśnie. O, mój syn widzi w Mom's Touch Tiniping. Zestaw za 26 400. Kurczaki, jakieś napój, burgery. Idziemy, Elia, chodź. Taki różowy. Koń. Koń? No. You see how very fast the elevator? Elia! Oh no. Transformers.
Mamy już kolejny dzień. Jedziemy teraz do fryzjera. Eliasz musi obciąć swoje włosy, ponieważ strasznie się poci i przez to, że ma tak długie włosy, strasznie one się kleją i tak mu jest nieprzyjemnie, zaczyna się drapać, więc musimy je obciąć. Jest to najlepsza opcja, jeżeli chodzi o letnią fryzurę męską, chociaż tutaj mężczyźni wcale nie obcinają się na krótko, tylko zawsze mają takie dłuższe. Mój mąż chyba jest taki wyjątkowy. Miałam Wam opowiedzieć na temat filmu. Ja myślałam, że tam padnę i ja nie jestem fanką takich różowych, słodkich filmów, ale Eliaszowi się spodobał, chociaż na końcu nie było dla niego za przyjemnie, ponieważ przestraszył się. Była tam taka część bardzo smutna, nawet mój kochany mąż prawie się popłakał. Racja? You was almost cry on the movie theater. Yes. Chris bardzo polubił ten film razem z Eliaszem. Śmieli się oraz prawie płakali. Yes, you cry, you say truth. Widzicie, nie chcę się teraz przyznać, ale on jest bardzo uczuciowym mężczyzną. Tak, dobra, nie będę się tutaj teraz rozwijać. Ja troszkę się zanudziłam, bardzo szybko zjadłam popcorn i no, tak było właśnie. No, dobra, nie będę już tutaj przedłużać, jedziemy do fryzjera. Ain't no surprise that I'm into you since high school, but you fucked it up, ghosted me a couple times. Make up your mind, I can't take no more. Is it yes or no? Just say that one word, and I'll leave you alone afterwards. I'll do the right thing, like I give up on you then she was like, no way, I'm losing you for doubting people. Most days I drove back home and down stupid. No way, it's crystal clear, no one can deny. You're my red day, my red day, my red day, my red day. You're my red day, my red day, my red day, my red day. I wrote a note, got it in your locker. I hope you like it. Why you smile? O, Elia. Mamy już poniedziałek, Eliasz poszedł do przedszkola, ale chciałam Wam właśnie pokazać, co mój chłopaczek mi sprezentował, jak szliśmy. Co prawda już nie wygląda zbyt estetycznie, ale no wiecie, jest taka pogoda, jaka nie inna, ale sprezentował mi kwiatka takiego żółtego, był żółty, zerwał po prostu i mama proszę i mi dał, więc naprawdę zrobi się z niego młody gentleman. Aż jestem w szoku, bo pierwszy raz się zdarzyło, kiedy mi coś takiego sprezentował, więc może dam wody i może troszeczkę odżyję. Tutaj do kubeczka postawię na kuchence, żeby sobie stał i ładnie wyglądał. I ja właśnie czekam na Monikę, więc w trakcie jak czekam na Monikę, robię sobie kawę, na chwilę usiądę, troszkę ogarnę przed jej przyjściem jeszcze, ustawię set, więc widzicie, dużo czasu nie mam, więc zabieram się do roboty, żeby to szybko ogarnąć. Teraz jest czas na kawę, a przy okazji chciałam Wam powiedzieć dlaczego, jak mogliście zauważyć w poprzednim vlogu, mój set kawowy stoi tam, gdzie stoi. Jak widzicie, mamy nowe akwarium. Jest to akwarium sprezentowane od mojego męża na moje urodziny. Co prawda jeszcze trochę czasu do tego, ale po prostu jest to prezent z drugiej ręki. Ktoś sprzedawał taniej razem z szafką. Bardzo dobrze to się złożyło, to dlatego, że niestety jak mieliśmy załamanie pogody, czyli oczywiście chodzi o porę deszczową u nas w Korei, to niestety zalała się cała szafka. Mój mąż miał otwarte okna wtedy, kiedy zaczęła się pora deszczowa i zaczęła się w nocy, więc nie zauważył tego wieczorem. W nocy obudził się i zobaczył, że
wszystko jest zalane. Na początku myśleliśmy, że akwarium przeciekło, dlatego troszkę się zestresował, ale na to wyszło, że jednak chyba nie, bo później stały u nas na blacie w kuchni, tak wszystko dziwnie było. Ta szafka w ogóle, która była tutaj, gdzie był mój taki set kawowy, niektórzy z Was go polubili, ja bardzo. No niestety musieliśmy się go pozbyć, bo ta szafka zaczęła nam po prostu nie gnić, bo to jeszcze nie był ten czas, ale zaczęła po prostu przeciekać, była bardzo taka już niestabilna, więc z niej zrezygnowaliśmy. Ja w przyszłości i tak miałam ją wyrzucić, ale do czasu jak na spokojnie znajdę jakieś zastępstwo. Zastępstwo się znalazło jeszcze w tym samym dniu, zanim została ta szafka zalana, już miałam zastępstwo, wysłała, mój mąż powiedział mi tak, kupię Ci, będzie to Twój prezent urodzinowy. Dziękuję mojemu mężowi serdecznie, ale ta szafka jest na tyle mała, to jest specjalnie szafka stworzona po to, żeby było tam akwarium, na nim stało akwarium i dlatego ona jest na tyle mała, że prawdopodobnie tutaj po lewej stronie w przyszłości będziemy mieli, słuchajcie, naszą mini jadalnię. Taki mam plan. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kupno niestety zmywarki trochę się przedłuży, nie wiadomo kiedy, bo niestety to już wiąże się z takim większym remontem, przemeblowaniem kuchni, na który jak na razie nie chcemy się zdecydować. Akwarium 240 litrów tym razem. Ten zakup był spowodowany także, że tamte akwarium już było trochę za mało na tą ilość ryb, które posiadaliśmy. Niestety one zaczęły się bardzo kłócić, a tamte akwarium i tak było darmowe i niestety już nie funkcjonowało tak jak chcieliśmy, dlatego cały set razem z filtrami, różnymi dodatkami dostaliśmy razem z tym akwarium i z tą szafką. Naprawdę tanio nas wyszło, dlatego zdecydowaliśmy się kupić, a planowaliśmy wcześniej, więc czemu by nie? Prezent przyszedł, ja jestem bardzo zadowolona, ryby w środku także. Co prawda nadal jest ta woda mleczna, ciągle się zastanawiam z jakiego powodu, pewnie dlatego, że ta woda nadal tam filtruje. Do tego jeszcze dodatkowo muszę przeczyścić filtry, ale to pewnie w przyszłym tygodniu, albo jeszcze jak mi się uda, to w tym tygodniu, to zależy ile spotkań jeszcze będę miała z Moniką. No mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja bardzo lubię. Jest tutaj z boku właśnie dlatego, że w przyszłości będzie tutaj po lewej stronie fajny stół jadalny. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Stół, oczywiście szafka ciężko do przeniesienia, więc prawdopodobnie już w takim miejscu tutaj zostanie. Zobaczymy. Dobrze, i tyle chciałam Wam opowiedzieć. Takie przygody miałam, kiedy jeszcze byłam w Polsce, a mój mąż tutaj niestety sam był i musiał sobie poradzić z tym wszystkim, ale na szczęście sobie idealnie poradził z przeniesieniem akwarium i w ogóle naprawdę szok. No i tym właśnie akcentem, opowieścią, co się ciekawego zadziało, kiedy mnie nie było i jakie zmiany w mieszkaniu, chciałabym zakończyć tego vloga, bo pewnie już jest długi, z tego co patrzyłam, to naprawdę się rozgadałam w nim, więc dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!